Słuchaj, ja chromów nie lubię, od razu powiem, czego dowodem są tutaj te wstępy. Tutaj chyba jedna sztuka się ustała z jakimiś chromami tam zupełnie na końcu. Moi drodzy, Paweł Stachura, Nine Hills Motorcycles. BMW R18, czyli coś zupełnie nowego dla nas, coś zupełnie świeżego. Jesteśmy wychowani na Harley'u, przychodzi do nas BMW i prosi, abyśmy przerobili właśnie ten konkretny model. Wydaje nam się, że potencjał w tym motocyklu jest naprawdę bardzo duży. Mamy bardzo mało czasu. BMW zdecydowało się na pokazanie tego motocykla na jednym z eventów w centrum Europy. Różni dealerzy będą przedstawiali ten motocykl. Mamy go przerobić jak najlepiej, tak żeby wszystkim urwało, wiecie co. Dobrze trafili, bo trafili do nas, my robimy tylko albo dobrze, albo wcale. Pamiętajcie, tak jak każdy customowy motocykl, taki kanał potrzebuje paliwa, którym jesteście wy. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i nie zapomnijcie o dzwoneczku powiadomień. Dawaj intro. To jest projekt, który my robimy już ponad 3,5 roku, nie? Tak więc dużo dłużej. No koła tutaj są warte tyle, ile ta BMK, nie? Jak jeszcze z 5% tam zostało może, żeby dokończyć. Powiedz, co chciałbyś tak naprawdę z tą BMK zrobić? Generalnie plan rodził się już dawno temu, więc pomysł dosyć mocno skonsolidowany w głowie siedzi. Less means more, czyli mniej znaczy więcej. Wszystkie gadżety typu kufry, light bary, szyba, to wszystko idzie po prostu do kosza. Z racji tego, że przyjdzie całkiem inne body, niepotrzebny jest tam ani tylny błotnik, ani przedni błotnik, koła też zostaną wymienione. Motocykl jest duży, motocykl jest długi, mięsisty i ogólnie dosyć muskularny, w związku z czym te koła zupełnie są aproporcjonalne do całej reszty. Wszystkie elementy chromowane w zasadzie ustąpią miejsca czarnym. Wydech będzie dużo mniejszy, bo w zasadzie będzie wyglądał jak przedłużenie kolektora. Cały układ hamulcowy pójdzie z kultowego Beringera. Oczywiście te mało urodziwe, gumowe podnóżki też ustąpią miejsca takim aluminiowym frezowanym. Będziemy wymieniać cały amortyzator centralny, który pozwoli nam obniżyć go o 40 mm. I założymy przednie sprężyny progresywne i obniżymy też, więc on zupełnie siądzie na glebie. No i tyle, to jest tak w skrócie dużym. Roboty jest dużo, więcej zdradzać nie będę, bo niech to będzie jakąś tam małą... Musi być rąbek. Tak, mały rąbek tajemnicy musi być. Pomysł jest na to, więc jest to do zrobienia z dużym sukcesem, nie? Nie każdy jest fanem tego Harley'a, nie? Ja na tym mówię, na tym Harley'u jestem wychowany, chociaż wcześniej jeździłem na motocyklach japońskich, sportowych, miałem też 3 R1, no ale 2 rozbiłem z tych 3 i wiesz, 2 razy się udało, 3 raz mogło się nie udać, nie? Ale kręgosłup połamałem na Harley'u, nie? 3 miesiące przed ślubem zresztą, nie? 2 koła to 2 koła, tu jest niebezpiecznie i tam jest niebezpiecznie tak naprawdę, nie? No na R1 okej, było to z mojej winy, ale już na Harley'u jestem usprawiedliwiony, bo tir z Biedronki mi wyjechał, także nie moja wina. To jest Twin Cam, tylko stylizowany. 140 koni i te czapki u góry, rockerboxy są stylizowane na panheadowskie. Wiesz, tak z tamtej perspektywy wyglądały. Nie no, panhead 140 koni to już by musiał być... Wbijamy piątkę wtedy. Nie, miło było. Mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. Nie? Tak jest, tylko się ciepło zrobi, jesteśmy. Zapraszam. Na razie. Trzymaj się, cześć.
Ty co, już całkiem go rozgołacasz, czy co? A jak? Już jutro w proch. Jutro ja na nim najpierw pojeżdżę od rana. Spójrz na tą kosę. To jest... No kosa jest w dupy, jak noga sarny jakaś. To też jest jakaś konkurencja do breakouta, do tego modelu. No to jednak ta BMW jest jeszcze dłuższa, nie? Jeszcze jest bardziej mięsista taka. No fajny motocykl, kurde, podoba mi się. To mi się podoba. O to chodzi. Podoba mi się naprawdę, ten model ma duży potencjał. Witam Was serdecznie w poniedziałkowy poranek. Przed każdą przeróbką musimy zrobić małą przejażdżkę, żeby zobaczyć, jak danym sprzętem się jeździ. Chciałbym Wam pokazać, ile tak naprawdę zostaje gratów po rozbiórce motocykla ze wszystkiego tego, co jest nam już niepotrzebne. Jak widzicie, jest tego sporo. Swoją drogą szkoda, że BMW nie sprzedaje tego modelu właśnie w takiej, a nie innej postaci, czyli silnik, rama, przód, koła. Ale cóż, tak pewnie się nie stanie. Moi drodzy, jesteśmy po blisko 5-tygodniowych zmaganiach z pracami blacharskimi, które właśnie dobiegły końca i które zaowocowały zajebistym body dla naszego projektu. Początkowo w naszym zamyśle ten zbiornik miał wyglądać zupełnie inaczej, ale po namyśle i zdaniu sobie sprawy, że tak naprawdę mamy bardzo mało czasu, postanowiliśmy przerobić ten oryginalny zbiornik paliwa. Wystarczyło wprowadzić drobne zmiany konstrukcyjne, jak choćby te wcięcia po bokach, które wysmukliły ten zbiornik paliwa dosyć znacznie. Z tej perspektywy wygląda to najlepiej. Ten silnik wydaje się jeszcze większy, jeszcze bardziej muskularny. Mało urodziwy prędkościomierz, który fabrycznie znajduje się w tej części. Zdemontowaliśmy go i umieściliśmy go na środku zbiornika paliwa, jak widzicie, w miejscu oryginalnego wlewu paliwa. Uznaliśmy, że lepiej będą wyglądały dwa wlewy. Te wlewy to klasyczne pop-upy, które za naciśnięciem i przekręceniem wyskakują do góry i nie psują linii motocykla. Fabrycznie motocykl wygląda jak świnka Peppa. Mimo tego, że jest długi, to jest na krótkich nóżkach i 16 z tyłu, 18 z przodu, czyli felgi zupełnie aproporcjonalne do tak dużej maszyny, wydają się być po prostu mega śmieszne. Żeby pozbyć się tych tragicznych fabrycznych proporcji, postanowiliśmy uciąć dupę śwince Peppy. Z tych krótkich nóżek 16-calowych pójść w nieco dłuższe nogi seksownej blondynki, zatem 18 cali na 8 to jest rozmiar, który zastosowaliśmy. Ten rozmiar koła pozwolił nam zastosować oponę o szerokości aż 240 mm, ręcznie robiony błotnik typowo boberowy, który porusza się z wahaczem, który licuje się pięknie z boczną linią opony. Dosyć fajnie komponuje się samo mocowanie tablicy rejestracyjnej ze wzmocnieniem błotnika. Aby przód nie był gorszy od tyłu, musieliśmy wypieprzyć 19 i zamontować felgę o rozmiarze 21 na 3,5 cala. 18-21 wygląda po prostu zawsze bardzo dobrze i bardzo proporcjonalnie. Tylny błotnik jest krótki, zatem i przedni postanowiliśmy zrobić w tym samym stylu, a mianowicie jego boczna część licuje się idealnie z profilem opony. Opony swoją drogą to Metzeler Marathon Ultra, jedne z najlepszych w naszym przekonaniu
wykonaniu dostępnych obecnie. Taki secik pozwolił zmienić diametralnie wygląd tego kota. Nareszcie wygląda dragowo, nareszcie wygląda sportowo, nareszcie wygląda proporcjonalnie i po prostu ciekawie. Zamówiliśmy sobie boberowe siedzenie, które również różni się nieco od takich ogólnie dostępnych na rynku. Inspiracją do budowy tego siedzenia było siedzenie, które oryginalnie pochodzi z motocykla sportowego, z Yamaha R1. Podobnie jak podstawa pod to siedzenie zostało wykonane ręcznie. Samo siedzenie wykonał dla nas Piotr Lawandro z firmy Lucky. Zrobiliśmy podstawę, która nie jest dostępna na rynku. Jest to nasz autorski pomysł, nasz autorski design. Zależało nam, żeby podkreślić smukłą część tego siedzenia w tej sekcji, zatem dokonaliśmy pewnego przetłoczenia tutaj z boku. Podstawa nosi w sobie pewien element, który pozwala nam na adaptację twardości tylnego zawieszenia. Jest to amortyzator tylny, który pochodzi z najnowszej generacji Harley'a Milwaukee 8. Ten amortyzator został odpowiednio przygotowany, skrócony, przez co mogliśmy obniżyć całą linię motocykla, a część regulacyjna została wmontowana właśnie w podstawę tego siedzenia. Tu na chwilę obecną jest jeszcze brzydkie, zwykłe, plastikowe, ale mamy już zamówione zupełnie nowe. Pozycja na tym motocyklu, kochani, miała być nieco mniej dziadkowa niż ta, którą proponuje nam fabryka. Dlatego postanowiliśmy cofnąć nieco siedzenie do tyłu i zastosować formę siedzenia boberową, która wpisuje się fajnie w klimat retro tego projektu, natomiast jest również dosyć nowoczesna. Oryginalnie mamy tutaj bardzo dużą lampę, która jest dosyć wysoko umiejscowiona, więc tutaj zmieniliśmy ją na nieco mniejszą 5,75 cala. Grill, który zastosowaliśmy w tej lampie, on będzie miał swoją kontynuację również w osłonach cylindrów, które zakupiliśmy z niemieckiej firmy LMC i wygląda to w sposób następujący. Pomalowaliśmy je w czarny mat. One oczywiście przyjdą tutaj, świetnie będą wykańczały cylindry i głowice. Zaprojektowaliśmy specjalnie do tego modelu właśnie tą owiewkę, która pięknie licuje się ze światłem kierownicy i łagodnie przechodzi w linię samego zbiornika paliwa. Nadaje to sportowego looku, wykańcza nieco przestrzeń, która znajduje się nad lampą. Myśmy jeszcze raz, wiesz? Oddychaj, Paweł. Oddychaj. Kierownica, którą zastosowaliśmy, jest nieco inna niż ta w oryginale. Nie ma takiego wielkiego pullbacka, czyli tego pochylenia w stronę kierowcy. Jest nieco bardziej sportowa. Kilka słów na temat elementów, które zostaną jeszcze użyte do modyfikacji tego motocykla. Wypieprzymy te klamki z tymi ogromnymi pojemnikami i ustąpią one miejsca małym, fajnym, wysokiej jakości firmy Rebufin. Dodatkowym elementem, który jeszcze bardziej podkreśli spójny charakter całego motocykla, jest chłodnica oleju, którą również zakupiliśmy w Niemczech. Jest to customowa chłodnica oleju, która jest dużo lepsza niż ten obrzydliwy kaloryfer. Hamulce, które widzicie, są ogromne, natomiast nie są dobre. Więc tutaj, żeby faktycznie ten motocykl hamował, bo nie jest to sprzęt, który waży 200 kg, a raczej prawie 2 razy tyle, zastosowane będą zaciski firmy Behringer, czyli firmy, która specjalizuje się w turbo dobrych hamulcach. Oczywiście tylny zacisk, jak i tylny pojemniczek na płyn hamulcowy również będzie z tej firmy. Część z tych części miała być teoretycznie plug and play, a wiemy panowie, jak jest plug and play, nie? Jak jest napisane plug and play, to plug and play nie jest nigdy. W myśl idei keep it simple i less means more będziemy używać wyrzutów francuskiej firmy, czyste w formie i będą dodatkowo obniżać nieco linię tego motocykla. Wydech dosyć mocno uniwersalny, który będzie fajnie wyglądał zarówno dzisiaj, jak i za 10
lat. Ostatnią rzeczą, o której warto by było powiedzieć, ale to jest coś, co będziecie mogli sobie nieco bardziej wyobrazić, to jest sakwa boczna, która będzie świetnym uzupełnieniem samego siedzenia. Ona została również zaprojektowana przez nas, będzie właśnie w tej części. No i to będzie sakwa, która nawiązuje bezpośrednio do tych, które wcześniej używaliśmy w różnego rodzaju softailach w kolorze brązowo-czarnym z uzupełnieniem nici ecru. Oui, oui, baguette. Ile ta maszyna będzie kosztować? Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzu. Chore pieniędzy, nie? Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzu. Cena nie gra roli. Sky is the limit. Raz jest gorąco, raz mi zimno, raz mi jest sucho w płucach, raz mi się chce siku. Człowiek nie może czuć aż tyle naraz, bo by eksplodował. Ten motocykl ma nie tylko wymiar taki boberowy, nieco retro, oldschoolowy, ma również wymiar sportowy i bardzo nowoczesny. Mam nadzieję, że Wam się podoba. My jesteśmy zadowoleni. Następnym etapem jest rozebranie całości, dopracowanie kilku szczegółów i wysłanie tych elementów do lakiernika. Mamy wymyślone już odpowiednie malowanie, więc teraz myślę około 3 do 4 tygodni i malowanie będzie gotowe, a Wy będziecie mogli cieszyć oczy efektem finalnym. Dzięki serdeczne i śledźcie poczynania, nasze poczynania, dalsze poczynania już niedługo. Zapraszam serdecznie. Przedmotnik mamy zdemontowany i obudowę lampy również mamy zdemontowaną, jak widzicie, zobaczcie jak wygląda to z tej strony. Naprawdę robota blacharska jest na bardzo wysokim poziomie. Nawet ta część lampy musiała również zostać przerobiona, ponieważ fabrycznie była ona po prostu za głęboka, za bardzo wystawała na zewnątrz, więc aby zmieściła się tutaj blisko tej części główki, musieliśmy ją nieco spłycić. To są niuanse, których nie widać, słuchajcie, na produkcie finalnym, a które często przysparzają wielu godzin dodatkowej pracy przy realizacji takiego projektu. Zbiornik paliwa mamy przygotowany do montażu. Więc ok, jak widzicie ostatni element, no przedostatni element całego body został właśnie zdemontowany. Pozostało nam jeszcze zdemontowanie podstawy pod siedzenie i już jutro możemy wysłać całość do jednego z naszych artystów, z którym współpracujemy od lat. Ok, tak wygląda, moi drodzy, komplet blach do malowania, więc jeszcze dziś zostanie wszystko spakowane i wysłane na południe Polski, gdzie cała BMK zostanie pomalowana. Także, moi drodzy, już niedługo będziemy mogli pokazać Wam finalny efekt naszych poczynań. Dzięki, śledźcie nas i do zobaczenia.